Ho, 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 cześć, cześć, cześć. Witam Cię w kolejnym odcinku mojej wielkiej misji 100 dni dookoła świata. A dzisiaj znajdujemy się w kwaterze głównej Steam Parka. To jest najdziwniejsze miejsce na całej mojej trasie. Ubrałem się jak wiktoriański podróżnik, żeby wtopić się tutaj w tłum, ale chyba tylko bardziej zwariowałem. Chcecie zobaczyć, jak wygląda przyszłość wymyślona 150 lat temu? Polska syrena z gorylem? Jest. Szkielety prowadzące maszyny? Są. Wylot na księżyc? Ba. Portal czasoprzestrzenny do 5. wymiaru? Oczywiście. Witamy w światowej stolicy steampunku, alternatywnej rzeczywistości, gdzie przyszłość zbudowano z pary, mosiądzu i czystego szaleństwa. Czym w ogóle jest ten steampunk? Najkrócej to retrofuturyzm. To wizja wysokiej technologii, ale widziana oczami ludzi z XIX wieku, ery pary i rewolucji przemysłowej. W tym świecie nie rządzi krzem i plastik jak w naszych czasach, lecz mosiądz, skóra, zębatki i mechanika. Choć duchowymi ojcami nurtu są pisarze Juliusz Verne i Herbert Wells, samo słowo steampunk powstało dopiero w 1987 roku. Była to żartobliwa odpowiedź na popularny wtedy cyberpunk. Zamiast hakerów i neonów mamy tu szalonych wynalazców i gogle lotnicze. To bunt przeciwko sterylnej elektronice. W steampunku technologia musi być widoczna, głośna i wręcz namacalna. To sztuka takiego upcyclingu, czyli tworzenia maszyn ze złomu i starych części, co widać tutaj na każdym kroku. Dlaczego ta kwatera główna znajduje się w mieście Oamaru? To miasto posiada najlepiej zachowaną wiktoriańską zabudowę w Nowej Zelandii. Idealna, naturalna scenografia sprawiła, że to małe miasteczko stało się światową stolicą tej alternatywnej rzeczywistości. Dobra, moi drodzy, wkraczamy. Wejście 32 zł. Wszystko jest tak delikatnie oświetlone. A tu? Co to w ogóle za maszyna? Tu się coś porusza. Głowę ma z monitora. Mogę sobie tu usiąść. Dobra, to zagrajmy coś. Mówią, że podróże kształcą, ale talentu muzycznego ewidentnie nie rozdają na granicach. Te organy to serce tego miejsca. Głośne, potężne, nieco upiorne i totalnie nastrojone na inną epokę. Idealny instrument, by ogłosić światu, że właśnie wylądowałem w miejscu, gdzie logika poszła na L4. Do czego ta maszyna służy? Słuchajcie, tu jest wiele takich, to chyba jakiś czajnik był w ogóle na wiktoriańską herbatę pod ciśnieniem. Prototyp pierwszego komputera, który chyba wymieniał komuś szczękę. To nie, to jest taki okap albo komin w kształcie szczęki. Wow. To taka była protetyka wtedy. W XIX wieku mieli już takie komputery. Touch only those marked with. Okej. Ho, 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 panie doktorze, chciałbym nową szczękę dzisiaj. Bardzo proszę, proszę, niech pan siada. Dziękuję panu bardzo, dziękuję. Dobrze, teraz weźmy się do roboty. Proszę otworzyć usta i powiedzieć Żartowałem oczywiście. Faza mi się tutaj taka wkręca, słuchajcie, nie tylko dzięki temu strojowi, chociaż czapkę mam trochę za małą, ale musiałem taką wybrać, bo jest bardzo zimno na zewnątrz i tutaj w przeciągu też trochę wieje. Te ubrania są lepsze niż w których tu w ogóle przyszedłem. Graj. Dziura w podłodze. Ja! Ale ktoś to tutaj wymyślił. Można na tym stanąć? No można chyba, na pewno można. To jest ten doktor, który mi rzeźbił implanty przed chwilą. Rozmowa kontrolowana. Zaraz się tutaj połączymy z Polską. Można Oj! Halo? Halo? Trzeba wpisać odpowiedni kod, przełączyć.
Wykręcić numer 997. Halo? Kto mówi? Milicja Obywatelska. To się przenieśliśmy za bardzo do przodu. Lata 80., ale XX wieku, a miał być XIX przecież. A no właśnie, trzeba zmienić tutaj na zielono. 997. Halo? Wiktoria? Cześć. Tu Michał. Połączyć mi się z królową Wiktorią. Warsztat i pracownia filmowa. Stare taśmy. To jest właśnie esencja steampunku. Świat, w którym zamiast krzemu i mikrochipów króluje mosiąc, para i analogowa mechanika. To wizja przyszłości oczami ludzi z XIX wieku. Wymiana lampy, ale tu wszystko są detale. Zobaczcie, nawet jest palnik. Można to ruszyć? Można. W końcu jako twórca wideo jestem tylko kolejnym wynalazcą próbującym zapisać rzeczywistość. Tyle, że moje maszyny są nieco mniejsze. W przeciwieństwie do cyberpunka, steampunku działamy stricte na mechanice. Jest to powiązane z maszyną różnicową, która była swego rodzaju komputerem, który obliczał zadania matematyczne w XIX wieku. Według wyznawców steampunka nigdy te czasy nie przeminęły. Każde wielkie laboratorium musi mieć ten jeden główny przełącznik. Ten moment, w którym czujesz się jak szalony naukowiec ożywiający potwora. Czy to bezpieczne? Pewnie nie. Czy to zrobię? No oczywiście. Niech stanie się światłość. Albo chociaż niech mnie tutaj coś zaskoczy. Słuchajcie, jestem na drugim końcu świata, w Nowej Zelandii. Wchodzę do tej sali i przecieram oczy. To jest polska Syrena. Królowa szos PRL-u tutaj? W dodatku z gorylem na dachu? To dowód na to, że w uniwersum steampunku granice wyobraźni i geografii po prostu nie istnieją. Już w XVIII wieku fish and chipsy stosowali, czy rybę z frytkami? Gość wypływa, aha, rozumiem, stąd te fish and chipsy. Gościu jedzie na połów. Ale to takie ryby? To jest Cerber, tak mi się wydaje, miał 3 głowy. A tutaj stoi przestroga dla każdego pracocholika. Ten operator maszyny zbierającej chyba przegapił przerwę na lunch o jakieś 100 lat. W tym świecie maszyna i człowiek stają się jednością, choć czasem w dość makabryczny sposób. Po nim została tylko rdza i kości. Piękne, ale i trochę smutne memento mori w wersji industrialnej. I co się patrzysz? I co się patrzysz, ja się pytam. No, patrzysz się, bo ja się patrzę. Do odpaczenia zatem. Mówi się, że podróż mierzy się w kilometrach, ale to nieprawda. Prawdziwa podróż zagina czas i przestrzeń. Stojąc w tym portalu, zrozumiałem jedno. Tu i teraz to w sumie tylko iluzja. W nieskończonym odbiciu tych luster widzę tysiące wersji samego siebie. Tego, który wyruszył we wrześniu. Tego, który jest tu dzisiaj. I tego, który wróci do domu zmieniony. Jeżeli masz zły dzień, to się nie przejmuj, bo po każdej burzy wychodzi słońce. Steampunk to tęsknota za przeszłością, ale ten pokój to czysta przyszłość. To horyzont zdarzeń, w którym kierunki przestają istnieć. Czy wciąż przesuwam się po mapie? Czy może mapa przesuwa się przeze mnie? Po wyjściu z portalu mój mózg potrzebował defragmentacji. I znalazłem tę maszynerię. No, gościu, wymyśliłeś niezłą maszynę. Jestem, czy działa. Sprawdźmy to na tym fotelu, bo już szczękę miałem zrobioną, to teraz pora może na co? Na głowę.
To jest wymiana głowy, następuje. Czasem mi bym się przydał taki delikatny resecik. Wygląda jak połączenie fryzjera z lobotomią. Podobno wyciąga z głowy natrętne myśli albo strzyże niechciane wspomnienia. Żartowałem. Głowa musi być zawsze na miejscu, czyli na szyi. Jak oglądacie moje filmy uważnie, to wiecie, że zawsze pojawia się maszyna Zingera w każdym kraju. Tu jest taka steampunkowa maszyna. Czyli mogę śmiało powiedzieć, że maszyna Zingera była stworzona co najmniej 150 lat przed narodzeniem mojej babci. Wchodzę głębiej, gdzie technika próbuje udawać naturę. Metalowe rury porasta sztuczny bluszcz. Wow, jesteśmy w tajemniczym ogrodzie. Kwiaty rosną, ale to wszystko jest sztuczne. A na ekranie leci klasyk. Podróż na Księżyc. Kapsuła ląduje na Księżycu. A może to Ziemia? Steampunk w czystej postaci. Patrzę na to i zastanawiam się, czy to Ziemia zniknęła, czy to my jesteśmy teraz tylko projekcją. W tym miejscu granica między iluzją a rzeczywistością jest cieńsza niż ten ekran. Można. Wychodzimy. Jak to się mówi, każdy jest kapitanem własnego statku. Po tych dusznych, mrocznych labiryntach moje płuca potrzebowały tlenu, a nie pary. Ale dziedziniec nie przyniósł ukojenia. Tam czekał on, prawdziwy lewiatan tego miejsca. Potwór ze stali, nitów i czystej industrialnej agresji. Stoi tu, jakby właśnie zjechał z pola bitwy w alternatywnym roku 1880. Bucha ogniem, syczy, wzywa mnie do środka. Nie mogłem się oprzeć i wskoczyłem za stery. Dłonie na zimnym żeliwie. Czuję ten ciężar. W rzeczywistości stoję w miejscu w małym miasteczku w Nowej Zelandii. Ale w mojej głowie właśnie otworzyłem przepustnicę na maksa. Pędzę przez mglisty, wiktoriański Londyn, a ziemia drży pode mną. Zrozumiałem, że czasem najodważniejszą rzeczą, jaką mogę zrobić, jest puszczenie kierownicy. Przestać walczyć z maszyną, przestać siłować się z losem. Warto czasem pozwolić, by życie lub ten szalony pociąg po prostu poniosło cię tam, gdzie chce. Dobrze jest przez chwilę być tylko pasażerem. Ale nagle coś się zmienia. Przechodzę na tył składu. Dlaczego? Bo po wielu dniach samotnej misji dookoła świata człowiek czasem po prostu męczy się bycie kapitanem. I w momencie, gdy godzę się z tą myślą, rzeczywistość znów robi salto. Kontrast tutaj jest bolesny, aż oczy bolą. Koniec ze smarem, koniec z rdzą, koniec z ciężkimi cieniami. W pociągu byłem inżynierem walczącym z materią. Tutaj staję się dyrygentem czystej energii. Macham rękami, a pustka wypełnia się kolorem i dźwiękiem. To inny rodzaj szaleństwa. Taki sensoryczny obłęd, w którym cisza jest głośniejsza niż ryk najsilniejszego silnika. Gdzie ja w ogóle jestem? I kim ja teraz jestem? Gadżetorium. Jeszcze jedno miejsce do eksploracji. No i ja jestem jak najbardziej tak. Enter here. Miejsce trochę wytarte. Ktoś tutaj już sobie pojeździł. Kierownica chyba straszne luzy jak w starze. Enter here. Na koniec trafiam do pracowni pisarza.
Czy to jest ta słynna maszyna dekodująca wszelkie matematyczne równania? Siadam przy maszynie, która pamięta czasy, gdy słowa miały większą wagę niż bajty. Ależ nie! To jest maszyna do pisania słynnego pisarza Juliusza Verna. Dopiszemy kolejne części jego książek. Próbuję dopisać alternatywne zakończenie tej historii. Może Juliusz Verne by to zatwierdził. A może właśnie pisze scenariusz tego, co za chwilę zobaczycie na kanale. Historia zatacza jak zwykle koło. Przez chwilę mogę się poczuć nie jak youtuber, ale jak słynny Juliusz Verne. Nie wiem, co to było, ale pora ruszać dalej. Jeżeli podobał Ci się odcinek, zostaw komentarz, łapkę, podaj znajomym i widzimy się w następnym odcinku. No i co się patrzysz? Wracam do rzeczywistości roku 2026, ale kawałek tego szaleństwa zabieram ze sobą. Solo po planecie i po innych wymiarach. Do zobaczenia w drodze.